Liczba transakcji obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym spadła rok do roku o 82%, a na rynku wtórnym o tylko 20%. Tak wynika z raportu PKO BP. Ale co dokładnie mówi ten raport i czy to oznacza, że polski rynek nieruchomości mógł popaść w jakieś całkowite załamanie, a przecież chyba raczej tego nie widzimy, będzie właśnie w tej audycji, którą potraktujcie jako uzupełnienie naszej poprzedniej audycji, takiej obszernej analizy rynku nieruchomości, pokazującej również, co może nas czekać, i ta audycja również zakończy się wnioskami. Przedstawię Wam wiele różnych ciekawych danych, na przykład o liczbie aktów notarialnych i innych umów zawieranych na rynku nieruchomości, bo to jest naprawdę istotne, oraz także perspektywę nasze zarobki, inflacja i presja na wzrost lub spadek cen mieszkań. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, pisz nam również swoje odczucia na temat Twojego własnego rynku nieruchomości, podając koniecznie lokalizację, o której piszesz. Przypominam, że na stronie symen24.pl możecie na vlogu znaleźć nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane, dodatkowe wykresy. Znajdziecie tam również kursy obrotu nieruchomościami. No a wszystkim naszym patronom na Patronite dziękujemy właśnie za Wasze wpłaty. Wszystkim wspierającym na kanale YouTube również dziękujemy, ale też zobaczcie, co dla Was dostarczamy, trochę więcej treści. Zanim przejdę do tego takiego szczegółowego przedstawienia danych, no to też konkretny, precyzyjny cytat z raportu Banku Polskiego PKO BP. Napisali oni: mniejszy popyt przy słabo elastycznych cenach spowodował dalsze ograniczenie transakcji. W czwartym kwartale 2024 liczba transakcji dotyczących zakupu nieruchomości spadła o 63% rok do roku. Silniej spadła liczba transakcji na rynku pierwotnym, minus 82% rok do roku, niż wtórnym, minus 20% rok do roku. Dla poziomu wskaźnika istotny jest efekt wysokiej bazy z czwartego kwartału 2023, w nawiasie bezpieczny kredyt 2%, i to koniec cytatu. Informacja taka, nie wsparta dodatkowymi wiadomościami, które zaraz przekażę, mogłaby sprawić wrażenie, że rynek nieruchomości, rynek mieszkań uległ niemal całkowitemu załamaniu, a nie jest to prawdą. Dlatego też przedstawię Wam w tej audycji dane na przykład o liczbie aktów notarialnych dokumentujących wolnorynkowy obrót nieruchomościami, spółdzielczym własnościowym, prawem do lokalu oraz umów deweloperskich, ale pamiętajcie, że jeden akt notarialny nie oznacza jednej sprzedanej nieruchomości, bo w akcie notarialnym może być sprzedanych kilka nieruchomości. Pokażę Wam także wyniki akcji kredytowej, zależność między akcją kredytową a liczbą transakcji na rynku nieruchomości, zależność między wzrostem inflacji a zmianami przeciętnych zarobków i wpływem tego wszystkiego na rynek mieszkań, na ceny mieszkań, oraz na końcu przedstawię wnioski, co to może oznaczać w krótszym i dłuższym terminie dla naszego rynku mieszkaniowego i dla wszystkich, którzy chcą kupić mieszkanie, czy to na własny użytek, czy też po prostu chcą w to inwestować. Zanim do tego przejdę, to rzućcie okiem jeszcze na ten wykres pokazujący liczbę umów o dożywocie dotyczące nieruchomości innych niż rolne. Jak widać, ta liczba umów systematycznie z roku na rok rośnie. W zasadzie gdzieś od 2007 roku taki nastąpiło wybicie i znaczący wzrost tych umów. O czym to świadczy? Świadczy to po prostu o tym, że coraz więcej osób decyduje się na przykład ratować swoje miesięczne budżety tym,
że otrzymają jakieś pieniądze w zamian za to, że komuś przekazali własność swojej nieruchomości. To takie dość uproszczone wytłumaczenie. Jeżeli ktoś chciałby więcej wiedzy na ten temat, to na naszym kanale znajdują się również audycje, wywiady z panią zarządzającą, panią prezes funduszu właśnie hipotecznego, który prowadzi taką działalność i można tego wywiadu wysłuchać i ocenić plusy i minusy takiego działania, które można tłumaczyć starzeniem się społeczeństwa, trudną sytuacją ekonomiczną seniorów, szczególnie w dobie wysokiej inflacji. Pamiętać należy jednak, że jest to taki margines całego rynku, chyba nawet mniej niż 5% transakcji, ale jego rosnącą popularność warto odnotować. Przejdźmy jednak do wykresu pokazującego zmianę liczby aktów notarialnych dokumentujących sprzedaż na polskim rynku nieruchomości, przy czym jest tutaj pewne zastrzeżenie. Ten zielony, taki gruby pasek to są umowy deweloperskie. Umowy deweloperskie nie są sprzedażą. Po umowach deweloperskich później zawierana jest umowa sprzedaży lokalu na przykład, albo domu, jeżeli to akurat deweloper budował dom, więc te umowy też potem wchodzą w ogólną liczbę tych aktów notarialnych przenoszących własność. Trzeba o tym pamiętać, ale trzeba też pamiętać, że często między umową deweloperską jest przesunięcie w czasie. Czasami bywa tak, że umowa deweloperska jest zawierana w jednym roku, a przeniesienie własności następuje na przykład w roku następnym albo 2 lata później. Ale bywa też tak, że ktoś zawiera umowę deweloperską, bo budynek jeszcze formalnie nie jest oddany do użytkowania i potem na przykład za 3, 4, 5, 6 miesięcy w tym samym roku zawiera umowę przenoszącą własność. Wobec tego należy być ostrożnym i nie można tych umów deweloperskich dodać sobie po prostu do umów przenoszących własność. Na tym wykresie ta niebieska gruba linia to jest sprzedaż lokali przez inne podmioty niż Skarb Państwa. Ta zielona gruba to są właśnie umowy deweloperskie. Ta taka przerywana czarna gruba linia to jest przeniesienie własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, co najczęściej oznacza po prostu sprzedaż domu jednorodzinnego. No i ta kolejna, taka najniższa już gruba linia to jest sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Te cienkie linie odnoszą się do obrotu działkami. I teraz, jeżeli się spojrzymy na te linie, to możemy zauważyć, że one w zasadzie prawie wszystkie zachowują ten sam kształt, oprócz tych umów deweloperskich, które, co zresztą zobaczycie na kolejnym wykresie, w 2024 roku były zawierane w mniejszej liczbie niż w 2023 roku. Wszystkie linie wykresu pokazują szczyt w roku 2021. Był to okres po prostu tanich kredytów, też trochę realizacji odłożonego popytu niezrealizowanego w 2020 roku. Widzimy też, że w zakresach czy to lokali, czy umów deweloperskich, czy mieszkań spółdzielczych dołek przypadł w 2022 roku, natomiast działki i domy jednorodzinne, czyli te nieruchomości zabudowane działkami mieszkalnymi w zasadzie zanotowały dołek w 2023 roku. Kolejne wykresy pokazują też bardzo silną zależność między liczbą udzielonych kredytów a obrotem nieruchomościami. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że dane o kredytach pochodzą z BIK-u, który za kredyty mieszkaniowe uznaje zarówno kredyty udzielone na zakup mieszkania, zakup domu, ale także zakup działki i budowę domu. Więc to nie jest tak, że jeden kredyt to jest tylko mieszkanie. Nie możemy tego w ten sposób liczyć. Jak widzicie, w 2021 roku banki udzieliły około 274 tysięcy takich kredytów mieszkaniowych,
a łączna liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań, domów i działek budowlanych sięgnęła około 433 tysięcy. Tutaj dodam, że kredyty mieszkaniowe udzielane są również przy okazji zawierania umowy deweloperskiej, a jak już powiedziałem wcześniej, tych umów deweloperskich nie możemy w sposób prosty dodać do liczby transakcji obrotu przeniesienia własności jakiejś nieruchomości, czy też spółdzielczego prawa do lokalu. Tak więc sytuacja jest lekko skomplikowana, ale zależność widać. Widzimy też, że podniesienie stóp procentowych w 2022 roku wpłynęło na gwałtowne załamanie się popytu na kredyt mieszkaniowy, ale także na obrót nieruchomościami oraz na liczbę zawieranych umów deweloperskich. Pierwsze symptomy poprawy pojawiły się już w 2023 roku, ale szczególnym dopalaczem był bezpieczny kredyt 2%, który wpłynął na liczbę kredytów mieszkaniowych zarówno w 2023, jak i w 2024 roku, bo przypominam, że w 2024 roku te kredyty były jeszcze zawierane. Wnioski składano do końca 2023, ale połowa mniej więcej kredytów, bezpiecznego kredytu została zrealizowana, umowę podpisano właśnie w pierwszym półroczu 2024 i wtedy też zanotowano transakcje obrotu nieruchomościami. Jednak patrząc na wykres zarówno liczby wniosków kredytowych, jak i umów kredytowych, możemy zauważyć taką rzecz, że w 2024 roku i nawet na początku 2025, kiedy już przestał działać efekt bezpiecznego kredytu 2%, ta liczba kredytów hipotecznych ustabilizowała się mniej więcej na jakimś takim równym poziomie, znacząco wyższym od dołka z roku 2022. I w zasadzie znajdującym się gdzieś tak w połowie między właśnie tym dołkiem, a szczytami z roku 2021 i 2023. Ten początek 2021 to był okres bardzo niskich stóp procentowych po prostu, a później w tym 2023 roku no to efekt bezpiecznego kredytu 2%, czyli też de facto efekt taniego kredytu. Warto jednak w tej beczce miodu zauważyć łyżkę dziegciu. Otóż w 2024 roku, zwróćcie uwagę, liczba aktów notarialnych dokumentujących umowy deweloperskie jest niższa i to o kilka procent niż takich aktów w 2023 roku. A jednocześnie, jak już wiecie z naszych wielu poprzednich audycji, ale także tutaj Wam pokazuję, w 2024 roku mamy do czynienia ze znaczącym, dużym w ogóle przyrostem liczby nowych budów rozpoczynanych w sektorze deweloperskich, czyli tych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, a także dużą liczbę pozwoleń. Są to w zasadzie, można powiedzieć, prawie rekordowe wyniki, gorsze jedynie od tego wyniku w 2021 roku i to niewiele gorsze. Czyżby zatem deweloperzy przeszarżowali w rozpoczynaniu nowych budów i uzyskiwaniu pozwoleń? Można by odnieść takie wrażenie, gdyby nie to, że jak widzicie na tym wykresie w ostatnich miesiącach 2024 roku i na początku 2025 nastąpiło takie, można powiedzieć, ostre hamowanie w rozpoczynaniu nowych budów przez tych deweloperów. A spowodowane zostało ono między innymi tym, że po pierwsze oni również czytają te dane i zobaczyli, że wszyscy nagle zaczynają budować więcej, a jednocześnie też zauważyli, że na rynku, zgodnie na przykład z raportem PKO BP, mamy największą od 2016 roku podaż mieszkań deweloperskich. Zanim przedstawię, co to oznacza dla rynku nieruchomości i cen mieszkań, spójrzmy się jeszcze na wykres porównujący dynamikę wzrostu czy też zmian inflacji i naszych zarobków. Tutaj widzicie
wynagrodzenie, czy też zmiany wynagrodzenia przeciętnego w sektorze przedsiębiorstw. Widzimy, że był taki okres, w którym inflacja znacznie wyprzedzała wzrost zarobków, następnie zarobki nagle rosły szybciej niż inflacja, a teraz obie linie zbliżają się ku sobie. Można też powiedzieć, że od jakiegoś czasu inflacja według mnie uporczywie utrzymuje się na mniej więcej zbliżonym poziomie, przy czym też trzeba powiedzieć, że te 3 ostatnie miesiące, które pokazują inflację wynoszącą 4,9%, to pokazują inflację po korekcie koszyka, bo gdyby stosować ten koszyk, który towarzyszył obliczaniu inflacji w 2024 roku, to obecnie wartości byłyby na poziomie 5,3%, a nie 4,9%. Teoretycznie większy wzrost zarobków niż wzrost inflacji może świadczyć o tym, że rosną nasze realne dochody, ale musimy pamiętać o tym okresie, kiedy było odwrotnie i po prostu niektóre gospodarstwa, niektóre rodziny, niektóre osoby odbudowują swoje zapasy gotówki, swoją taką poduszkę finansową, więc nie jest pewne, czy oni zaraz ruszą po zakupy. Ponadto chęć do zakupów nowych mieszkań, na przykład na cele inwestycyjne, hamowana jest informacjami o tym, że po pierwsze te czynsze jakoś niezbyt rosną, są w miarę stabilne, zatem dochodowość inwestycji nie jest jakaś specjalnie duża, a ponadto wiele osób też czyta artykuły, które zapowiadają, że ceny mieszkań będą się obniżać, więc czekają na te obniżki, odkładają swój popyt, co oczywiście może prowadzić do dalszych obniżek cen mieszkań. Jeżeli spojrzymy się chociażby na ten wykres indeksu cen mieszkań oparty na danych Narodowego Banku Polskiego, no to widzimy, że te ceny zmieniają się też w zależności od regionu. I bywa też tak, że ten taki niby dynamicznie mocno najdroższy rynek warszawski zaczyna również spadać, a jego wzrost w ogóle był niższy, procentowy wzrost cen oczywiście, nie kwotowy, niższy niż na rynkach tańszych. Czy to wszystko jednak oznacza, że możemy teraz spodziewać się odwrócenia tego wieloletniego trendu wzrostowego? Powiem tak, że i tak, i nie, bo wiele wskazuje, że te spadki cen mogą być dość płytkie i dość krótkotrwałe. W każdym razie w tej takiej najbliższej perspektywie 2025 nie widać specjalnie powodów do nagłego odbicia się i ponownych wzrostów. W dodatku trzeba pamiętać o tym, że mamy wielkie zróżnicowanie rynków i szczególnie w dużych miejscowościach można powiedzieć, że mamy spory niedobór mieszkań, który jest taki odczuwalny i to podtrzymuje ceny mieszkań, czy też raczej spowalnia spadek. Deweloperzy, o których powiedziałem, że w 2024 roku uruchomili ogromną liczbę budów nowych mieszkań, że to jest prawie rekordowy wynik, ponad 33% więcej niż w 2023. No, prawda, zrobili to, ale czynili to głównie w pierwszej połowie 2024 roku. Końcówka 2024 to już widać efekt hamowania. Sami zorientowali się, że zaczęli zbyt dużo budować. Oczywiście wielu z nich z powodu na przykład chociażby umów z bankami będzie musiało kończyć te już rozpoczęte budowy, ale zrobili jedno, nie rozpoczynają już tak dużej liczby nowych budów. Przy czym może dojść do jakiegoś takiego paradoksu w najbliższej przyszłości, że będziemy mówili o tym, że mamy i za dużo mieszkań, i za mało mieszkań, w zależności od lokalizacji. No bo jak powiedziałem wcześniej, te rozpoczęte budowy po prostu trzeba będzie kiedyś skończyć. Nie wszystkie budowy można zatrzymać. I teraz jest pytanie, czy na przykład to, że inflacja ma tendencję do spadku, chociaż się ustabilizowała, spowoduje, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. Czy banki zechcą szukać
swoich zarobków w udzielaniu nam kredytów, bo na razie, o czym mówiłem zresztą w poprzedniej audycji, no banki mają nadpłynność i tak szczerze mówiąc to one mają tyle sposobów innego zarabiania, że nie muszą się zabijać o kredytobiorców. Już teraz nawet widać, że czy to na rynku pierwotnym, czy na wtórnym, jednego typu lokali jest po prostu za dużo, a innych jest za mało. Są kupujący, którzy chodzą po tym rynku, starają się wydać pieniądze, tylko po prostu nie mają na co. Paradoks czasów. Reasumując, obecna sytuacja na rynku nieruchomości to taki etap rynku nieruchomości po wstrząsach. Czy to po wstrząsie spowodowanym załamaniem kredytów z powodu nagłego podniesienia stóp procentowych, czy też kolejnym wstrząsem, czyli kredytem szeroko rozdawanym, dotowanym kredytem. No, rynek nie jest w stanie dostosowywać się podaż deweloperów w ciągu kilku miesięcy do zmieniającej się co kilka miesięcy sytuacji finansowej nabywców. To tak nie działa, bo po prostu proces budowlany jest długotrwały. Aby rynek doszedł do równowagi i do jakiegoś ustalenia się cen nieruchomości i skończenia z tą jazdą jak na rollercoasterze, no to musi zajść kilka czynników. Po pierwsze, nie może być jakichś nagłych zjawisk, czy to w otoczeniu politycznym Polski, czy też pochodzących z samej Polski, na przykład kolejnego rozdawnictwa kredytowego, jakichś zmian wielkich w podatkach. Jeżeli wszystko stanie się stabilne, to i nasz rynek nieruchomości będzie stabilny i mniej rozchwiany. I zauważcie, że mamy do czynienia z możliwymi różnymi czynnikami, które działają zarówno na obniżenie, jak i na podnoszenie cen. Teoretycznie duży udział nagle budownictwa społecznego, czyli tego lansowanego przez rząd na tani najem, mógłby ustabilizować ceny najmu, czynsze. To też mogłoby spowodować, że na przykład nie ma motywacji do inwestowania w mieszkania na wynajem, bo ich rentowność jest słaba. W krótkim terminie nie mamy też jasności co do tego, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zmieni stopy procentowe, a szczerze mówiąc jakaś niewielka obniżka tych stóp procentowych również nie spowoduje nagłego wzrostu popytu na mieszkania. Boom kredytowy z 2021 roku spowodowany był ogromnym spadkiem stóp procentowych. Przekonanie o panującej drożyźnie, pogłoski o tym, że są likwidowane miejsca pracy, również nie zachęcają ludzi do inwestowania. Nieważne, czy to jest prawda, że te miejsca pracy są tracone, są likwidowane. Ważne jest, że nastrój jest taki, że wydaje nam się, że nasza praca może być zagrożona. Jednak są też czynniki, które pokazują, że w jakiejś trochę dalszej przyszłości możemy mieć do czynienia ze wzrostem cen mieszkań, no bo przecież powiedziałem już choćby o tym, że deweloperzy sami zobaczyli, że troszeczkę zbyt aktywni byli na początku 2024 roku w dziedzinie rozpoczynania nowych inwestycji. Może się też zdarzyć, że pewne inwestycje finansowane na przykład z KPO mogą spowodować wzrost cen materiałów budowlanych. Nowe wymagania co do na przykład samej energożerności czy też energooszczędności budynków, budowania schronów itp. mogą też podnosić koszty budowy. Może się zdarzyć, że w niektórych terenach będzie problem z dostępem do ziemi z powodu braku uchwalenia planów ogólnych. Też tak może być. Dodam też, że niektóre z tych wymienionych wcześniej przeze mnie czynników nie muszą w ogóle wystąpić albo mogą wystąpić w bardzo ograniczonej skali. No właśnie na przykład to budownictwo społeczne, o którym powiedziałem, że może wpłynąć na wysokość czynszów, ale jeżeli to będzie tylko te 10 czy 15 tysięcy mieszkań budowanych rocznie, to wiele lat musiałoby upłynąć, aby liczba takich mieszkań miała istotne znaczenie dla naszego rynku nieruchomości. Na zakończenie też chcę zauważyć, że
Znowu odżyła po raz kolejny sprawa ustawy o REIT-ach. I te REIT-y, czyli takie fundusze, które inwestują w nieruchomości, polskie fundusze, mogłyby powstawać, gdyby była polska ustawa. Jej nie ma. W Polsce działają, natomiast dzięki temu różne firmy, które działają troszeczkę na zasadzie tych funduszy i to na zasadzie takiej wolnej Amerykanki. No, teraz chcemy niby w podobno nowy pomysł wprowadzić te REIT-y, ale od razu mówimy, przynajmniej ci pomysłodawcy mówią, nie, to nie będzie dotyczyło nieruchomości związanych z mieszkalnictwem, z mieszkaniami, bo jeżeli by takie REIT-y weszły, to one by spowodowały podwyżkę cen mieszkań. Czy jest to prawda? No i tak, i nie, bo jeżeli takie fundusze miałyby ograniczenie prawne, że mogą inwestować na rynku mieszkaniowym pod warunkiem, że będą inwestowały w tworzenie nowych mieszkań, nowych budynków przeznaczonych później na wynajem i zarabiały na tym wynajmie, no to de facto one mogłyby się przyczyniać do właśnie później obniżenia cen mieszkań. Temat REIT-ów jest jednak tematem tak politycznym, tak samo politycznym jak temat podatku katastralnego i podejrzewam, że czeka nas długa dyskusja i niewiele się stanie w tej dziedzinie. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, zmianami cen, trendami na tym rynku, zmianami również w prawie wpływającymi na sytuację na rynku mieszkaniowym, rynku nieruchomości, rynku działek, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach opinię o Twoim lokalnym rynku nieruchomości. Przypominam, że na stronie symen24.pl są kursy obrotu nieruchomościami, ale także vlog z naszymi audycjami wzbogaconymi o dodatkowe dane. Te dodatkowe dane również przeznaczone są dla wszystkich wspierających nas, czy to na serwisie Patronite, link na dole, czy też po prostu na kanale YouTube. Dla tych wspierających na kanale YouTube jest zresztą specjalna playlista dla wspierających. Cześć, trzymajcie się!